Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na lekkie ciasto jogurtowe z truskawkami. Umówmy się, że jest na tyle proste, że trzeba je upiec przynajmniej raz w sezonie letnim. Przy okazji powiemy sobie też, co należy zrobić, żeby uniknąć zakalca w tego typu ciastach i osiągnąć najlepszy możliwy efekt. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta jogurtowego zaczynam od prostej kruszonki, którą warto mieć pod ręką, kiedy ciasto jest już gotowe do pieczenia. Do niewielkiej miski wsypuję 4 łyżki mąki pszennej i 2 łyżki cukru pudru. Do produktów sypkich dodaję 25 g zimnego masła i wcieram je dłonią do uzyskania konsystencji mokrego piasku. Kruszonkę odstawiam do lodówki na czas przygotowania ciasta. Do dużej miski wlewam 2 jajka i dodaję do nich 150 g drobnego białego cukru. Składniki ubijam za pomocą miksera do podwojenia objętości jajek. Pierwsza ważna sprawa. Zarówno jajka, jak i jogurt, który dodamy za chwilę, muszą być w temperaturze pokojowej. Warto wyjąć je z lodówki przynajmniej pół godziny przed rozpoczęciem pieczenia ciasta. Kiedy jajka znacząco zwiększyły swoją objętość, dodaję do nich łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość miski krótko łączę ze sobą na najniższych możliwych obrotach miksera. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć ekstraktu. Sprawdzi się równie dobrze. Po dodaniu wanilii nadchodzi czas na olej. 50 ml oleju rzepakowego wlewam do jajek wąską stróżką, stale mieszając masę na najniższych możliwych obrotach. Nie spieszcie się z tym, co prawda oleju nie ma zbyt wiele, ale dodanie go w całości od razu może wpłynąć na konsystencję masy, dlatego lepiej zrobić to powoli. Masa jajeczna powinna stać się lśniąca i lekko gęsta. Następny w kolejce jest jogurt grecki, którego 200 g dodaję do masy jajecznej. Zawartość miski łączę mikserem ponownie na najniższych możliwych obrotach. Robię to tylko do momentu uzyskania gładkiego płynu. Całość nie powinna zająć więcej niż 30 sekund. Kiedy płyny się ze sobą połączą, możemy odstawić mikser, nie będzie nam już potrzebny. Na tym etapie pozostaje nam już tylko dodać składniki suche. Bezpośrednio do miski przesiewam 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i 250 g mąki pszennej typu 500. Łączenie składników suchych z płynem jest drugim ważnym momentem przygotowania ciasta. Robimy to delikatnie i krótko za pomocą silikonowej szpatułki lub drewnianej łyżki tylko do momentu połączenia się mąki z płynem. Na końcu tego procesu powinniśmy uzyskać dosyć gęste ciasto. Tak przygotowane ciasto jogurtowe przekładam do natłuszczonej i wyłożonej papierem do pieczenia blaszki. U mnie jest to kwadratowa forma o boku 20 cm. Ciasto rozprowadzam równo po całej powierzchni formy i wygładzam jego wierzch. Na górze ciasta układam obrane z szypułek umyte i dobrze osuszone, przekrojone na pół truskawki. Przyłóżcie się do osuszenia owoców, ponieważ nadmiar wilgoci może wpłynąć na efekt końcowy. Ważne jest też, żeby nie przesadzić z ilością owoców. Będą one puszczać sok w trakcie pieczenia, co również wpływa na konsystencję gotowego ciasta. Górę naszego wypieku obficie posypuję przygotowaną wcześniej kruszonką. Ciasto trafia do piekarnika rozgrzanego do 160 stopni Celsjusza z włączonym termoobiegiem na 40-45 minut do suchego patyczka. Gotowe ciasto wyciągam z piekarnika i odstawiam w blaszce na około 5 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie wyjmuję je z formy i studzę całkowicie na kratce. Wystudzony wypiek obficie posypuję cukrem pudrem. W końcu dlaczego nie dodać mu jeszcze odrobiny słodyczy? Nasze piękne, puszyste ciasto jogurtowe jest gotowe do podania. Można się częstować. Sami widzicie, wystarczy trzymać się kilku prostych reguł i sukces gwarantowany. A jak w smaku?
Sprawdźmy. Nieskromnie powiem, że ciasto wyszło piękne i puszyste. Czuć w nim lekki posmak jogurtu i wanilii, jest też przyjemna słodycz, ale na pierwszy plan wybija się wyjątkowy smak świeżych, dojrzałych truskawek. Serdecznie polecam do weekendowej kawki. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!